Klasztorny zespół podominikański w Płocku to jedna z najstarszych budowli dominikańskich w Polsce, zarazem ważny zabytek architektury XIII wieku na naszych ziemiach oraz istotne źródło do poznania dziejów Płocka i Mazowsza. Budynki zlokalizowane są na wysokiej skarpie wiślanej, stanowią niejako zamknięcie panoramy zabytkowej części miasta, swoimi rozmiarami i doskonałą ekspozycją od strony Wisły są przeciwwagą dla zabudowań Wzgórza Tumskiego, Zamku Książąt Mazowieckich i katedry. Kościół Świętego Dominika, zwany potocznie Kościołem na Górkach, to budowla jednonawowa, murowana z cegły w kształcie prostokąta. Na całość kościoła składa się prezbiterium, nawa, chór, zakrystia, sale katechetyczne oraz magazynek. Nad prezbiterium jest sklepienie beczkowe, nad nawą płaski sufit. Dach kościoła kryty jest dachówką holenderką. Wieżę, pokrytą blachą cynkową-miedzianą, wieńczy kopuła i krzyż. Na uwagę zasługuje ołtarz główny, drewniany w stylu rokoko. W części górnej ołtarza znajduje się dużych rozmiarów krucyfiks. Po stronie epistoły późnobarokowa drewniana ambona o dużych walorach artystycznych. We wnętrzu świątyni uwagę zwracają także stacje drogi krzyżowej namalowane przez artystę malarza pochodzącego z Płocka, Jana Betleja. Obok kościoła zachowała się XVIII-wieczna dzwonnica kryta gontem, w której zawieszone są dwa duże dzwony. Usytuowany przy dawnej ulicy Warszawskiej, kościół Świętego Dominika wraz z klasztorem wspomina m.in. Oskar Flat, krajoznawca, autor wielu opracowań z zakresu historii, geografii, etnografii i statystyki w swoim dziele zatytułowanym Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska, przewodnik żeglugi parowej. Na górze przeciwległej katedrze i oddzielonej szerokim parowem, wśród którego bieży zjazd do Wisły, wznosi się były klasztor księży dominikanów i kościół, przez Konrada I fundowany. Po zupełnym zniszczeniu pierwotnej budowy wzniesiono nową, w dzisiejszym kształcie w roku 1590. Klasztor ten przez pasmo 3 stuleci był ojcem wszystkich klasztorów dominikańskich w całym Mazowszu. Poza klasztorem ku Wiśle staczają się piękne winnice, a widok z górnego ogrodu pełen jest malowniczości i urozmaicenia. Pierwszą wzmiankę o dominikanach płockich podaje Jan Długosz pod rokiem 1234. Wynika z niej, że klasztor braciom kaznodziejom w Płocku ufundował Konrad Mazowiecki. Jednoznaczne określenie daty fundacji klasztoru Świętego Dominika w Płocku jest niestety niemożliwe. Ze względu na zaginięcie aktu fundacyjnego nasza wiedza na jej temat jest niepełna, a pewna pozostaje jedynie osoba jego założyciela, którym był książę mazowiecki Konrad I. Konsekracji świątyni, która przypuszczalnie odbyła się w 1234 roku, dokonał biskup Gunter. W akcie lokacyjnym miasta Płocka, wystawionym w 1237 roku przez Piotra, miejscowego biskupa oraz kapitułę katedralną, określono obszar lokowanego miasta, a kościół i klasztor Świętego Dominika zostały wykorzystane jako punkt orientacyjny w topografii Płocka. W 1243 roku, w czasie najazdu Pomorzan, klasztor i kościół dominikański uległy dewastacji, wkrótce jednak zostały odbudowane. W XIV wieku w klasztorze płockim odbywały się kilkukrotnie kapituły prowincjonalne. Budynek kościoła ulegał kolejnym przebudowom ze względu na zniszczenia wywołane przez pożary. W drugiej połowie XVI wieku klasztor został rozbudowany o dom z kaplicą dla nowicjatu, następnie wraz z kościołem został poddany renowacji. W kolejnych latach przeprowadzono przebudowę obiektów, na skutek której przyjęły one formę nowożytną, zbliżoną do stanu obecnego. W klasztorze przebywał przez jakiś czas Abraham Bzowski,
dominikanin, przedstawiciel nurtu kontrreformacji, historyk kościoła, hagiograf oraz kaznodzieja. Szczegółowy opis wnętrza kościoła świętego Dominika w Płocku odnajdujemy w wiadomości o zgromadzeniu księży dominikanów w Płocku Wincentego Hipolita Gawareckiego. W ołtarzu głównym snycerskiej roboty, biało lakierowanym ze złoconymi kapitelami filarów, umieszczony był obraz świętego Dominika. Nad nim wizerunek Chrystusa na krzyżu. W ołtarzach bocznych po prawej stronie obrazy Matki Boskiej Różańcowej, świętego Tomasza z Akwinu, świętej Tekli. Po lewej stronie obrazy świętego Jacka, świętego Wincentego z Ferrary i świętego Onufrego. Ołtarze te, podobnie ołtarzowi głównemu, były biało lakierowane ze złoconymi ramami. Chór zakonny był umieszczony za ołtarzem wielkim, posuniętym ku nawie kościoła. Posadzka kościoła w Płocku wykonana była z tafli marmurowych. Organy na 8 głosów i ambona mieściły się po lewej stronie ku środkowi kościoła. Kopuła świątyni była wykonana z białej blachy z umieszczonym na niej napisem Anno Domini 1715. Klasztor był obszerny, wzniesiony na wysokość 2 pięter, na planie kwadratu. W klasztorze mieściła się biblioteka, a pod kościołem znajdowały się groby, w których chowani byli obywatele z okolic Płocka, darczyńcy zgromadzenia oraz jego członkowie. Prowadziły do nich 2 wejścia z kościoła pokryte kamiennymi taflami. Witam serdecznie w kościele świętego Dominika w Płocku. Jest to kościół, który niesie ze sobą niesamowitą historię. Myślę, że warto się jej przez chwilę przyjrzeć. Przez 600 lat w tym kościele byli dominikanie, tutaj się modlili. Do kościoła dobudowany jest klasztor. 3 skrzydła klasztoru to tworzy razem taki czworobok i tutaj przez 600 lat dominikanie modlili się, mieszkali, pracowali, ewangelizowali. Najstarszym dzisiaj wyposażeniem tego kościoła jest krzyż, który góruje wysoko nad ołtarzem, w samej górnej części ołtarza. Jest to krzyż, który pochodzi z XVI wieku i to ciekawe, że kiedy na niego patrzę, zdaję sobie sprawę, że przed tym krzyżem modlili się i katolicy, modlili się i protestanci. Różni ludzie przez wieki tutaj prosili o Bożą łaskę, o dobro dla siebie i my dziś również możemy z tego dziedzictwa korzystać, sztuki i na krzyż, który ma już tyle lat, patrzeć, dziękować Chrystusowi za Jego mękę, za Jego poświęcenie, za Jego śmierć za nas na krzyżu. Jeśli spojrzymy sobie na dominikańskie kościoły z tego czasu, kościoły średniowieczne dominikańskie, one najczęściej do dzisiaj są zachowane w formie romańskiej albo gotyckiej. Tutaj ten kościół wewnątrz był wiele razy przebudowywany i tą przebudowę mocno widać. Ostatnia przebudowa mocno miała nawiązać do baroku, do nawet końcówki baroku, dlatego widzimy w takich gabinetowych kolorach biało-złotych rokoko i ołtarz, i ambonę, i balaski, natomiast ten ołtarz posoborowy, tutaj ten ołtarz z przodu oraz ambonki zostały dorobione później, też mają jakby nawiązywać do tego stylu. Również organy z XIX wieku, choć niestety zjedzone przez korniki i wymagające remontu, też są w takim stylu. Zrobione przez Przybyłowicza, to też jest płocki organmistrz. To są jego największe podobno organy. Jest sporo małych instrumentów jego rozsianych tu w okolicy, a to jest największy. No i wymaga remontu i wszyscy, którzy go znają i pamiętają, jak brzmiał, to biadolą, że był super. Kiedy się do tego kościoła wejdzie, niestety nie widać tej surowości dominikańskiej, ale i tak wiele osób mówi, że jest to dobre, spokojne miejsce, nastrajające do modlitwy. Kościół jest w otoczeniu w zasadzie parku, jest na skarpie nad Wisłą, jest tutaj spokojnie, cicho, więc jest to na pewno dobre miejsce do tego, żeby szukać kontaktu z Panem Bogiem, żeby szukać takiego wyciszenia i spokoju. Za przeorstwa ojca Piusa Gutkowskiego na zasadzie dekretu gabinetowego króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II z dnia 5 czerwca 1804 roku
Kościół świętego Dominika został przekazany parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku, m.in. dla licznych kolonistów niemieckich ze wsi Maszewo, Białanowa, Chełpowo, Powsino, Ośnica, Podolszyce, Białobrzegi. Poświęcenia świątyni dokonał 30 września 1804 roku pastor Himing z Torunia, a 30 września 1805 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo we wnętrzach kościoła. Pierwszym pastorem ewangelicko-augsburskim w Płocku był Johann Daniel Hellmann, który uzyskał nominację 30 sierpnia 1804 roku. Funkcję tę pełnił do 1808 roku, a jego następcą został Jan Karol Hewelke. Pełnił on funkcję wiceprezesa konsystorza, był także członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego. Z Płocka pochodził Karol Gustaw Manitius, superintendent generalny, biskup krajowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wiceprezes konsystorza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, pastor w Przasnyszu, później w Łodzi i w Warszawie. Karol Gustaw Manitius brał udział w pracach przy tłumaczeniu Nowego Testamentu, powołał także komitet do opracowania nowego śpiewnika, dwukrotnie przetłumaczył z niemieckiego agendę kościelną. Był założycielem misji ewangelickiej Polonia w Afryce. Z 13 października 1823 roku zachował się opis kościoła świętego Dominika w Płocku, w którym czytamy: Kościół ten jest położonym na Nowym Mieście w Płocku przy ulicy Warszawskiej. Jest murowany masif, dachówką pokryty. Na dachu znajduje się mała wieża pokryta blachą. Długość kościoła obejmuje stóp 153, szerokość stóp 49, a wysokość stóp 37. Podłoga w kościele jest z marmurowych tafli w kwadrat ułożona, sufit zaś z desek wapnem bielony. Kościół jest w dosyć dobrym stanie i odnowiony co do frontu, lecz w murze znajdują się rysy pochodzące zapewne z położenia na górze pochylonej lub rozebrania niektórych części klasztoru podominikańskiego zarządu pruskiego, z którymi się kościół ten łączył. Przed kościołem jest ogródek dla pastora, parkanem drewnianym własnym kosztem pastora oparkaniony. W tymże ogródku znajduje się dzwonnica drewniana, deskami pobita, gątami pokryta, wysokości stóp 36, szerokości zaś w kwadrat stóp 22 obejmująca. Ta dzwonnica jest dosyć w dobrym stanie, co do wewnętrznej budowli i dachu nowo zakrytego, deski zaś zewnętrzne są stare, dla ozdoby teraz farbą pomalowane. W zabudowaniach poklasztornych mieściły się lokale szkoły elementarnej katolickiej i ewangelickiej, lokale dla nauczycieli tych szkół, skład akt dawnych rządu gubernialnego, lokale dla duchowieństwa i służby kościoła ewangelickiego oraz lokale z przeznaczeniem na więzienną fabrykę płótna, lazaret rezerwowy i kwaterunek. W zabudowaniach mieścił się także areszt dla defraudantów. W 1849 roku płocczanin Bogumił Malce ufundował dzwon do przykościelnej dzwonnicy, który został odlany w Warszawie i ważył 1195 funtów. Z 1850 roku pochodzi ciekawy dokument. Inwentarz kościelny parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku, w którym zostały wyszczególnione m.in. nieruchomości należące do parafii oraz kilkadziesiąt przedmiotów znajdujących się w kościele parafialnym, w tym ołtarz snycerskiej roboty, ambona, cynowe i drewniane lichtarze, chrzcielnica z drzewa z nakryciem drewnianym, krucyfiks cynowy na czarnym krzyżu, krucyfiks wielki drewniany oraz obraz w ołtarzu przedstawiający Wieczerzę Pańską pędzla artysty malarza Justyna Lizandra. Wiosną 1853 roku rozpoczęto budowę nowego domu pastoralnego. Plebania należąca do gminy wyznania ewangelicko-augsburskiego została wzniesiona przed 30 września 1854 roku, a koszt jej budowy wyniósł 6575 rubli i 43 kopiejki. Autorem projektu nowej plebanii był budowniczo guberni warszawskiej Ludwik Bether, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, który nadzorował budowę m.in. niezachowanego kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Łodzi oraz zaprojektował kościół parafii Świętego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim. Plebania została wzniesiona z inicjatywy Ignatiusa Karla Wilhelma von Bernera,
który był pastorem pomocniczym superintendenta w Płocku, następnie pastorem w Wyszogrodzie, a 26 listopada 1829 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej do Płocka, gdzie pracował do śmierci, to jest 20 września 1896 roku. W 1919 roku południowo-wschodnią część dawnego klasztoru dominikanów władze polskie przeznaczyły na siedzibę parafii prawosławnej. W 1927 roku kościół świętego Dominika został uznany za obiekt zabytkowy. Proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1916-1934 był Robert Grzegorz Gundlach, zaś w latach 1936-1939 Adolf Schendel, który podczas II wojny światowej współpracował z Gestapo i był odpowiedzialny za sporządzanie list Polaków przewidzianych do aresztowania i rozstrzelania. W czasie wojny kościół został odebrany przez hitlerowców parafii ewangelicko-augsburskiej i oddany parafii ewangelicko-luterskiej. W kościele odprawiane były nabożeństwa dla ewangelików, korzystali z niego także katoliccy niemieccy kapelani wojskowi. Po wojnie kościół świętego Dominika został przekazany dla celów duszpasterskich młodzieży szkolnej. Latem 1945 roku przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego wyrazili zgodę na użytkowanie kościoła podominikańskiego przez katolików do czasu wyremontowania zniszczonej przez Niemców katedry. W 1952 roku ewangelicy wnieśli do Sądu Powiatowego w Płocku sprawę o zwrot kościoła. 25 czerwca 1963 roku Sąd Powiatowy w Płocku przyznał kościół na własność kurii diecezjalnej płockiej. Po założeniu przez protestantów rewizji Sąd Wojewódzki w Warszawie 6 lutego 1964 roku postanowił sprawę odłożyć do ponownego rozpatrzenia. 25 października 1965 roku sąd oddalił powództwo protestantów, ponownie przyznając stronie katolickiej Kościół jako bezsporną własność. Strona protestancka ponowiła rewizję. 15 marca 1966 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie orzekł, że parafia ewangelicko-augsburska nabyła tytuł własności tych obiektów przez zasiedzenie. Latem 1966 roku kuria diecezjalna płocka rozpoczęła rozmowy z konsystorzem ewangelickim na temat kupna kościoła świętego Dominika. 10 września 1975 roku Urząd Wojewódzki w Płocku wyraził zgodę na utworzenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego. 18 października 1975 roku został wydany dekret erygujący parafię, a 31 marca 1978 roku nabyła ona na własność kościół, plebanię, dzwonnicę wraz z wyposażeniem oraz teren, na którym są usytuowane, mające powierzchnię 2750 m2. Dzisiaj mamy parafię, która na początku była parafią diecezjalną, a 2 lata temu biskupi zaprosili do pracy w Płocku nas, misjonarzy klaretynów. Misyjny zakon, który w Polsce jest nie za duży, może nie za bardzo znany, ale właśnie od 2 lat jesteśmy również tutaj w Płocku. Tutaj pracujemy w tej parafii, poznając i niesamowitą historię tego miejsca i przede wszystkim niesamowitych ludzi i tutaj z nimi się modląc i ewangelizując. Misjonarze klaretyni to jest zakon, który powstał w XIX wieku. Nazwę mamy od założyciela naszego, który miał na nazwisko Claret, święty Antoni Maria Claret, taki hiszpański święty arcybiskup, który miał w sobie potężne pragnienie ewangelizowania, miał potężne pragnienie głoszenia misji i zebrał ludzi podobnych jemu, z podobnym duchem, z podobnymi chęciami, powołaniem i założyli właśnie nasze zgromadzenie. Zaczęło się od kilku ludzi. Dziś jesteśmy rozsiani po całym świecie, mamy misje na każdym kontynencie, w bardzo, bardzo wielu krajach świata. My jako polscy misjonarze klaretyni prowadzimy misje na Syberii, na Białorusi, na Ukrainie, w Afryce, w 2 krajach, w Burkina Faso i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Nasi współbracia Polacy pracują również w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej. I dlatego się bardzo cieszymy, że możemy być w kolejnym miejscu, ponieważ w Polsce jesteśmy tylko w kilku miejscach. Jesteśmy na Dolnym Śląsku, na Śląsku. Dużą parafię mamy w Łodzi, w Wrocławiu. No i właśnie od niecałych 2 lat jesteśmy także w Płocku. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu, tutaj biskupom, naszym przełożonym również, że się na to zgodzili, że możemy to nowe środowisko dla nas poznawać, że też tutaj płockczanie
i okoliczni mieszkańcy mogą zapoznać się z naszym charyzmatem. Kościół był przez chwilę protestancki, teraz jest z powrotem katolicki, ale najbliższym naszym sąsiadem tutaj w zabudowaniach klasztornych jest ksiądz prawosławny, który mieszka razem ze swoją żoną. Jest też mała cerkiew, do której przychodzą wierni się modlić, więc na pewno można powiedzieć, że jest to bardzo ekumeniczne miejsce, bo jest od 800 lat, najpierw przez 600 lat katolickie, potem chwilę protestanckie, teraz znowu katolickie, a również w zabudowaniach klasztornych dominikańskich są już od długiego czasu prawosławni, Kościół prawosławny. Więc jest to miejsce z trudną historią, bo wiadomo, że te przejmowanie Kościoła w jedną czy w drugą stronę zawsze wiązało się z żalem, ze złością, może i nawet nienawiścią jednej czy drugiej strony, której Kościół był odbierany, więc na pewno jest to miejsce, które jest naznaczone cierpieniem różnych ludzi, ale jest to miejsce, które dzisiaj daje szansę właśnie na pojednanie, na modlitwę, na ekumenię, na to, żeby przypomnieć sobie, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy tutaj, żeby się gromadzić przed jednym Bogiem.